Dzień dobry, witam Państwa, Dezydor Zmierzycki, firma Carbohort. Witamy w ten piękny, słoneczny dzień, letni można by powiedzieć, Panie Wojtku. Jesteśmy w pięknym gospodarstwie u Pana Wojtka Kota, gdzie w Gruszach właśnie już jakiś czas temu stosowaliśmy nasz Carbomat, tą sypką wersję naszego podłoża i Carbohumik, Panie Wojtku. Tak. Co Pan zauważył w swoim sadzie tutaj po stworzeniu tych produktów? No co zauważyłem? Widać, jesteśmy równy rok po posadzeniu tych drzewek. One były wsadzone w kwietniu w zeszłym roku, no i praktycznie do niczego nie mogę się tu doczepić. Jest tu bardzo dobry wigor, jest tu bardzo dobre obłożenie kwiatami. Myślę, że choć to będzie drugi rok po posadzeniu, zbiorę tu około 20 ton, jeśli się nie będzie żadnych niespodzianek przyrodniczych. Był tutaj w momencie przed sadzeniem, był zrobiony polewowo Carbohumik. Daliśmy około 200 litrów na hektar. Ja tylko przerwę, to jest taka optymalna dawka, taka roczna na taki sad, ponieważ wiemy, jak duże jest ubożenie takich gleb jest przy takiej uprawie, prawda? Tak, tu musimy wziąć pod uwagę, że tu już jest czwarty raz sad w tym samym miejscu. Chociaż grusze są pierwszym razem sadzone, tutaj rósł golden, jeszcze w grudniu był wyrwany, a w kwietniu już były wsadzone grusze. Następnie w momencie sadzenia na każde drzewko posypaliśmy po około 5 litrów karbomatu i przysypaliśmy ziemią. I później jeszcze było raz polewowo, tak delikatnie, Carbohumikiem polane. No i widzę, że te drzewka mają wigor, a to jest właśnie sztuką, żeby w pierwszym roku uzyskać ten wigor w gruszach. Dlaczego, proszę Państwa, stworzyliśmy tutaj dwie wersje? Bo Pan Wojtek wiedział już wcześniej, że Carbomat jednak jest produktem, który potrzebuje więcej czasu na reakcję z glebą. A Carbohumik miał sprawić nam to, że właśnie już w tym roku ten wigor tych roślin ma Pana zadowalać po prostu. Przy samym Carbomacie jednak ten wynik nie byłby tak szybko osiągalny i te efekty tych przyrostów nie byłyby tak widoczne. Bo Carbomat potrzebuje jednak więcej czasu na reakcję z glebą, na opiekiwanie się, rozkład i inne rzeczy. A Carbohumik o wiele szybciej. Te produkty, które tu zastosowałem, sprawiły, że wilgotność była zatrzymana bardzo dobrze przy tych drzewkach, napowietrzenie i dzięki temu te drzewa dały taki dobry przyrost i są w takim wigorze i tyle nawiązały kwiatów. I to o to właśnie chodzi, żeby ta inwestycja, która kosztowała duże pieniądze, żeby ona się już zaraz od drugiego roku zaczęła zwracać. Ja myślę, że właśnie, że Carbomat, tak jak Pan powiedział, bardzo ważny jest stosunek węgla do azotu w glebie, warunki powietrzno-wodne w glebie, zatrzymanie tej wody, bo wiemy, że wilgoć wpływa na wiele czynników, czy to pobieranie wapnia, innych pierwiastków, innych rzeczy. Jeśli gleba będzie sucha, niestety te warunki są niekorzystne dla pobierania składników i możemy robić wiele rzeczy. Carbomat właśnie nam napowietrzył tę glebę, bo on nam spulchnił ją. Ale co bardzo ważne, proszę Państwa, ja myślę, że taka dawka materii organicznej w postaci naszego substratu, którą tutaj daliśmy do tej gleby, bardzo usprawni całą biologię, która jest w glebie. No właśnie, tu jest wilgoć, jest i życie biologiczne, które jest bardzo ważne, bo to życie biologiczne tworzy nam masę organiczną i to się kółko zamyka wszystko. To musi być pełen komplet zrobiony. Panie Wojtku, czy już możemy na tym etapie ocenił Pan sobie, powiedzmy, jakieś długości przyrostów tych, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie, no jest to porównywalne, ja wiem, bo ja już od kilku lat corocznie sadzę grusze, no i w tym roku ten efekt po pierwszym roku jest najlepszy. Te drzewa wszystkie odpowiednio przybrały na masie, zgrubiały pnie, ten przyrost wegetatywny na każdym drzewku prawie, że praktycznie jest, co w poprzednich latach bardzo trudno było mi uzyskać. No i co, moi drodzy, no mamy teraz bardzo letnią pogodę, bym powiedział, ale zapowiadają znowu chłody, tak. Gleba jest naszym, tym, co jest najważniejsze w naszej pracy, tak naprawdę. Ja myślę, że dobrze odżywiona gleba, dobrze skondycjonowana gleba pozwoli nam jakby ograniczyć stres tych roślin w tych skokach temperatur, bo mamy ogromne skoki, prawda? Takie anomalia to nie wiem, kiedy się zdarzały, za młody chyba jestem, żeby no to ja też już nie pamiętam, chociaż jestem troszeczkę starszy, żeby o tej porze roku kwitły nam sady. No. I tutaj nie tylko w Grójeckim, ale we wszystkich rejonach sadowniczych, tak. No, trzeba przyznać, że my mamy tą glebę zniszczoną, bo to jest monokultura w wielu miejscach od 50 lat.
że jest sad po sadzie, cały czas stosowane te same zabiegi i ta gleba jest zniszczona. I my musimy teraz zrobić wszystko, żeby tą glebę odbudować w niej masę próchniczną, życie organiczne, to wtedy ten sad będzie żył, bo gleba to jest podstawa. Te dopryskiwania dolistne, opryskiwania, biostymulatory, to jest wszystko taki kwiatek do kożucha, bo podstawowym takim budulcem i tym, czym roślina pobiera składniki, to są korzenie, a korzenie są w glebie. Jeśli będziemy mieli zdrowy system korzeniowy, na pewno ta uprawa wyjdzie nam lepiej i możemy spać bardziej spokojnie. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Zapraszamy do kolejnych relacji.